Jesteśmy na biwaku dakarowym. Dzisiaj opowiem wam, jak działa roadbook. Wsiądę do samochodu, włączę i zobaczymy, jak działa. Siedzę na miejscu Timo. Dzisiaj opowiem wam, jak działa roadbook elektroniczny i w ogóle jak działa roadbook. Postaram się wam wytłumaczyć, zobaczymy, czy będzie widać. Tak ma zbudowaną konsolę do sterowania pilot. Tu ma 2 GPS-y i roadbooka. Roadbook musi być na trwałe przymocowany do gdzieś tutaj do deski rozdzielczej. Nie można go trzymać w ręku, bo w razie jakiegoś wypadku by mógł tutaj latać po kabinie i mógłby coś nam zrobić. To jest na pewno pierwsze utrudnienie, bo jak coś się trzyma w ręku, no to wtedy podczas wibracji i ruchu samochodu łatwiej można po prostu wyostrzyć wzrok na zmianach. Tutaj po prostu to wszystko lata, więc piloci mają dużo trudniej w tej chwili. Z najważniejszych rzeczy to są 2 GPS-y, które namierzają nas i pokazują nam, gdzie jesteśmy i czy zaliczamy odpowiednie waypointy. Na przykład dzisiaj na odcinku powinniśmy mieć na przykład 2 waypointy do zaliczenia, więc jak przejedziemy przez odcinek, musimy mieć je 2 na czarno. Jeżeli nie mamy, no to od razu jest kara, więc nigdy się nie opłaca minąć żadnego waypointa, bo kara jest od 20 minut do godziny albo do kilku godzin. Chodzi o to, żeby zawodnicy nie ścinali trasy, tylko żeby jechali do punktów, gdzie organizator chce, żeby byli. Więc kolejna rzecz, na GPS-ie w tej chwili jest odpalona strzałka, która normalnie nie jest włączona, bo jakby nie jesteśmy na odcinku, dlatego nie działa, ale pokazuje nam GPS stopień geograficzny 240 i strzałkę do tego waypointa, do którego powinniśmy dojechać. Mamy tu ograniczenie prędkości 130 na godzinę, to jest do jazdówki. Na odcinku często mamy ograniczenie prędkości 30, 50 albo 90, czyli w momencie, w którym wjeżdżamy na przykład w jakąś wioskę, żeby ta wioska przetrwała atak całego Dakaru, nagle mamy od pewnego punktu na GPS-ie, gdzie tam pojawia się strzałka, jak do niego dojeżdżamy, włącza się ograniczenie 30 na godzinę i na przykład przez kilometr musimy jechać równo 30 na godzinę. Nie możemy jechać 31 ani na chwilę, bo za każdy 1 km na godzinę przekroczenia są od razu kary. Na przykład 1 km przekroczenia przez 1 sekundę to jest od razu minuta, więc wszyscy jadą, można powiedzieć, 29 na godzinę. Zawsze najtrudniejsze jest to, jak hamujemy, bo z dużej prędkości dohamować do 30 na godzinę samochód się da w punkt, ale GPS bardzo wolno, jego sygnał schodzi i często właśnie na tym pierwszym impulsie, gdzie łapiemy już jakby ten speed limit, wielu zawodników dostaje kary. My dostaliśmy w tym roku jeden impuls jakby, czyli 2 minuty kary, bo mieliśmy o 16 przekroczoną prędkość na pierwszym impulsie. Więc wracamy do roadbooka. Teraz jest taki pilot, na którym pilot może przerzucać strony. Tu zawsze na początku jest lista właśnie tych waypointów, które będą na który jest jaka kara. 20 minut, 20 minut, 20, 20, 20, czyli większość jest 20 minut. Idziemy na początek odcinka. Czyli tu jest start. Czyli start był jakby na kilometrze 0,58, czyli 580 metrów. Będziemy musieli jechać na stopień 116. Tu jest stopień geograficzny, teraz mamy 240. I później za 2 km będziemy mieli krętą drogę z trochę pofałdowaniem, ale dosyć bezpiecznie. Później za 300 metrów na kilometrze 2,89 będziemy musieli jechać na stopień 118 MOI, czyli mniej więcej. I teraz zawsze w tym miejscu pilot może sobie ustawić dokładnie plus minus, ustawić licznik, czyli ustawię na przykład teraz 2,89, no bo nie jedziemy, dlatego mogę to ustawić, czyli 2,90 tak naprawdę.
I dojeżdżając do tego punktu, pilot musi ustawić, jakby nie musi ustawić, jeżeli jedziemy zgodnie po drodze, to powinno się zgadzać, ale jeżeli na przykład będzie różnica 100 metrów, no to w tym punkcie powinien ustawić 2,90, żeby następna zmiana, która jest, czyli ta 3,20, 3 km 20, żeby się znowu zgadzała. Tutaj dojeżdżamy, mamy tutaj tak, szczyt, jeden wykrzyknik, który nie jest stosunkowo groźny, ale zakręt jest dosyć mocny. Będziemy musieli skręcić na 190 stopień tutaj, a później po 270 metrach na stopień 170, czyli jedziemy takim, można powiedzieć, trochę skręcamy w lewo. I do tej pory w ogóle nie używamy jakby waypointów i GPS-u, czyli tej strzałki nie ma. Dopiero dalej przeskoczę na przykład trochę niżej, gdzieś do jakiegoś miejsca bardziej skomplikowanego. Jeszcze tutaj, o, tu jest na przykład waypoint, czyli na 16 km będziemy mieli waypoint, który się odpali jakby, czyli ta strzałka się pojawi 800 metrów przed tym punktem, czyli na kilometrze 16-100 powinniśmy wypatrywać strzałki, która nas skieruje do tego punktu i w tym miejscu ona się jakby zaliczy, ten waypoint się zaliczy 5, ona nagle zniknie, ta strzałka. Tu mamy mocny zakręt w prawo, 2 wykrzykniki, przejazd przez rzekę w dół i później musimy w lewo odwieźć na stopień 90 po drodze. Dodatkową rzeczą na przykład jest jazda poza trasą. Tu dzisiaj mieliśmy dużo mniej takich momentów. Zaraz może tutaj znajdziemy. O, na szocie, czyli na takim wyschniętym jeziorze, musimy nagle odbić poza trasę, czyli nie mamy żadnej drogi, na stopień 93 i tak naprawdę po 500 metrach dojedziemy do następnej drogi między jakimiś górami, musimy skręcić w lewo, też jest waypoint i znowu nam się włączy strzałka. I tak naprawdę dzięki takiemu roadbookowi można jechać bardzo szybko, bo jeżeli jesteśmy zgodnie na każdej trasie, to pilot mi mówi co do 100 metrów, co będzie przede mną. Czyli jeżeli mi mówi, że na przykład tutaj mamy 700, od tego punktu do następnego przez 700 metrów nic się nie dzieje, to ja trzymam po prostu zacięty gaz. Dojeżdżamy tu będą lekkie pofałdowania, ale nie ma wykrzyknika, więc tak naprawdę też tutaj przejdziemy bez odpuszczenia. O, tutaj przejeżdżamy przez Wydmy, szczyt, trochę do góry na Wydmę, po prawej stronie muszą być jakieś takie górki. O, tutaj na przykład idziemy, tu są 2 wykrzykniki, czy już na takie 2 wykrzykniki trzeba uważać, bo to może być mocne podbicie, trzeba po prostu zwolnić. I tak naprawdę przez taki roadbook dostajemy od organizatora rano przed startem i bardzo szybko musimy się zaadaptować do tego, żeby jechać. Pilot tak naprawdę czyta to, co tu jest. Ja po swojej stronie jako kierowca tutaj mam licznik CAP, czyli stopień geograficzny i prędkość, bo te dwie rzeczy kontroluję, czyli dostaję informację zawsze od Timo, nie wiem, trzymaj się prawej, jedź na stopień 185. Ja wtedy jakby patrzę na ten stopień. A GPS-y to tylko tak naprawdę liczą kilometry, ale w tej chwili tu są te główne kilometry, według których jedziemy. Więc tak wygląda roadbook elektroniczny. Jest to bardzo dużo stron, bo dzisiaj odcinek miał 370 km i zobaczcie, ile jest tego. Można powiedzieć średnio raz na kilometr, raz na pół kilometra jest cały czas jakaś informacja. O, na przykład tutaj na 43 dojedziemy właśnie do tego speed limitu. Mamy 50 na godzinę. No i to jest ciekawe. Jedziemy tą drogą na kilometrze 42 470 na stopień 161 i 800 metrów przed tym, jakby tutaj przed tym dojazdem do tej drogi zaświeci nam się strzałka i wtedy Timo zacznie odliczać mi metry 800, 700, 500, 400, 300 do speed limitu 50. I w tym punkcie, na tym skrzyżowaniu tych ruch muszę mieć równo poniżej 50 na godzinę, bo jak nie będę miał poniżej 50 na godzinę, dostaje się karę. Więc generalnie musisz zawsze wyhamować. Później mamy tutaj te kilka metrów, to jest
nie wiem, no załóżmy prawie 2 km 50 na godzinę, czyli jedziemy 49, tu odbijamy pieczątkę u sędziego, czyli Timo wyciąga kartę, pieczątkę przybija, to jest taki jeszcze starodawny system, ale tak jest. I tak naprawdę speed limit kończy się na 46 km 10 metrów. Nagle gaśnie nam jakby ograniczenie prędkości, czyli to 130, czyli tu powinno być 50, 50 przestaje, znika i wtedy nagle pełny gaz i już atakujemy, jedziemy dalej. Więc tak to jest z roadbookiem, powinniście wszystko wiedzieć.